Hej, witam Was serdecznie. Chciałbym dzisiaj Wam powiedzieć kilka rzeczy na temat rozrządu. Być może ten odcinek dla kilku osób może okazać się dosyć smutnym odcinkiem, bo opowiem też o zniszczeniach i o rzeczach związanych z grzechotaniem tego rozrządu, jakie konsekwencje to za sobą niesie i co się może dziać, bo pokażę Wam, jak połamane są niektóre ślizgi w tym starym rozrządzie w wyniku tego, że łańcuch nie był prawdopodobnie do końca dobrze napięty lub ze starości po prostu te ślizgi już pękały, bo za dużo kilometrów przejeździły, także pokażę Wam, na czym polegają te zniszczenia, pokażę mniej więcej, gdzie mógł obcierać łańcuch, bo są jakieś tam ślady na obudowie tutaj silnika, po zdjęciu tego rozrządu, także pokażę Wam te miejsca. No i sami zdecydujecie, będziecie mogli sobie ocenić, co się dzieje w momencie, kiedy grzechocze Wam rozrząd. Jest to rozrząd od omawianego przeze mnie remontu silnika, ale ten sam rozrząd jest stosowany w 3-litrowym TDI, w silnikach bliźniaczych, które występują w Audi A4, w Audi A8, w Audi A6C6, występują też w Volkswagenach Touaregach i prawdopodobnie nowsze konstrukcje tego silnika, nowsze odmiany mają bardzo zbliżoną budowę rozrządu. Także ja teraz sobie demontuję ten stary rozrząd. Montowałem go w celach szkoleniowych, tak żeby sobie troszeczkę poćwiczyć i żeby zobaczyć mniej więcej, gdzie jakie luzy ma ten stary rozrząd, żeby móc porównywać go do nowego. Za moment to wszystko zdejmuję i już z Wami razem będę przechodził przez poszczególne kroki montażu nowego rozrządu, żeby Wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Trzeba pamiętać, że wszystkie te napinacze mają sprężyny tutaj wewnątrz tłoczka i ona już wstępnie napina łańcuch, także później jak dochodzi tutaj ciśnienie oleju, to prawdopodobnie wypycha ten tłoczek i napina jeszcze bardziej. No chciałem zobaczyć, jak to na starym rozrządzie wygląda, gdzie są te luzy, gdzie powstały ewentualnie zniszczenia tego rozrządu lub jaki mogły one mieć wpływ. Także jest to tak sobie delikatnie wszystko przyłapane. No i mówię, tak nie wygląda to źle. No powiem Wam, jak na oko laika, jeżeli ten rozrząd grzechotał, a wydaje mi się, że mógł, pokażę Wam później po zniszczeniach dlaczego, to tak na pierwszy rzut oka nie wygląda to wszystko strasznie. Spodziewałem się tragedii, spodziewałem się naprawdę czegoś dużo gorszego. W pierwszej kolejności pokażę Wam zniszczenie na obudowie rozrządu. Możecie wierzyć lub nie, ale to nie są zniszczenia, które ja poczyniłem czyszcząc obudowę. To jest jedna strona, tam gdzie jest górny napinacz rozrządu i tam gdzie jest ta górna pokrywa, czyli to jest już jak idzie napęd na głowicę jedną. Po drugiej stronie podobna sytuacja. Wygląda to, jakby to było drapane śrubokrętem, no ale nie było drapane przeze mnie na pewno. Jak to zdjąłem, to już było w takim stanie. Jeszcze tutaj gdzieś widziałem... tutaj, jak widzicie, też są zniszczenia jakieś. Także są to elementy, które mogły ulec ewentualnie zniszczeniu w wyniku grzechotania rozrządu. Chciałbym Wam pokazać jeszcze taką kwestię odnośnie oryginalności części. Tu widzicie stary napinacz, jeden ze starych napinaczy. Tutaj jest podany numer części i znaczek Audi. I wyprodukowane przez firmę JVS lub JVIS. Tak? Taka część. No teraz zobaczcie część Febi, którą kupiłem. Wszystko to samo, tylko numer części plus znaczek Audi został usunięty, sfrezowany. Czyli jest to część na pierwszy montaż. Znaczy, no jest to część oryginalna. Febi jako firma handlowa po prostu dostała możliwość zakupu tych części. Jako jedna chyba i jako jedyna firma oferuje te części do rozrządu do tego silnika na naszym rynku europejskim. I chyba generalnie w ogóle tylko oni dostarczają części. I to są części oryginalne, które możecie kupić w ASO. Jedyna różnica jest taka, że, no tak jak mówię, te znaczki zostały usunięte mechanicznie, sfrezowane. Teraz tak, co do uszkodzeń na tym napinaczu rozrządu, to jest napinacz prawy w momencie, kiedy stoję przodem sobie do rozrządu. Tutaj na tym napinaczu nie ma żadnych uszkodzeń, oprócz tego, że powycierały się ślizgi, ale to jest normalne, gdy łańcuch po prostu sobie cały czas sunie po tym ślizgu, więc ten napinacz nie ma jakichś tam strasznych śladów zniszczeń. Chciałem Wam pokazać jeszcze tutaj
ślady na łańcuchu, który pracował z tym napinaczem na prawej głowicy, widzicie, że są ślady, gdzie łańcuch obcierał. I to na wielu miejscach. Także widać, że coś tam ewidentnie się działo i teraz wam pokażę jeszcze, jak to wygląda na głowicy. Teraz chciałem wam pokazać miejsce, które według mnie jest podejrzane i mogło być wycierane przez ten łańcuch. To jest tutaj ta krawędź i tutaj te zniszczenie, które jest tutaj. Nie jestem do końca przekonany, aż ciężko mi uwierzyć, żeby to mogło być spowodowane tym luźnym łańcuchem, ale jest to ewidentnie na drodze pracy tego łańcucha, więc kto wie, mogło to być uszkodzenie wynikające właśnie z luźnego łańcucha i na pewno dawało oznaki grzechotania i było słychać uderzenia i tak dalej tego łańcucha. Dodatkowo, no mówię, te opiłki, które szlifował ten łańcuch, no mogły gdzieś tam krążyć po silniku. Nowy drugi napinacz lewej głowicy. Oczywiście znaczek Audi usunięty in numer części. Chciałbym wam pokazać taką ciekawą rzecz, mianowicie zobaczcie, jak to wygląda w nowym napinaczu, tutaj ten element. I teraz pokazuję wam uszkodzony napinacz albo stary, jak zwał, tak zwał. Widzicie, nie ma tutaj tej końcóweczki, nie? I teraz patrzcie, co się dzieje. Pyle, pyle, palam, palam. Chodzi sobie cały ślisk. Nawet nie chcę sobie wyobrazić, co by było, jakby to w końcu kiedyś odpadło. Myślę, że dużo czasu już tam nie brakowało. Grzechotanie, albo ktoś mówi, że nie warto wymieniać. No to patrzcie, jak to leciutko schodzi. No, byłoby ciekawie, jakby to jeszcze się rozpadło. Także jedno z takich ciekawszych zniszczeń, jakie zaobserwowałem w tym rozrządzie. Jest tu napinacz łańcucha napędzającego wałek balansujący i pompę oleju. Generalnie nie zauważyłem tu jakichś specjalnych zniszczeń. Natomiast jedyną różnicą, jaką zauważyłem w stosunku do nowego napinacza, jest to, że cały ten ślizg bardzo mocno pracuje. Więc być może też w niedługim czasie doszłoby do jakiegoś połamania niektórych elementów tego napinacza. No w nowym nie widać, żeby to pracowało. Ciężko jest to ruszyć, także taką różnicę zaobserwowałem. To jest napinacz albo ślizg, który pracuje z takim napinaczem. Generalnie nie ma jakichś tam pęknięć, natomiast też ślizg pracuje. I z ciekawszych rzeczy to zobaczcie, jak tutaj już wypracowało, wybiło miejsce, w którym był on napinany. No, to taka jedna ciekawostka. Teraz taki test na jak wyciągnęły się łańcuchy. Po lewej stronie jest stary łańcuch, a po prawej nowy. Tutaj starałem się je złożyć, żeby równomiernie ogniwami się składały. I teraz tak, jedziemy na dół, żeby zobaczyć, jaka jest różnica w długości. Powiem wam, że aż sam nie wierzyłem, no ale chyba jest zauważalna różnica w długości tych łańcuchów. Także tak mniej więcej to wygląda. Porównywałem wszystkie łańcuchy sobie, także na wszystkich zaobserwowałem różne długości. Jednak wyciągają się łańcuchy. Powiem wam, że nie byłem w stanie uwierzyć, dopóki sam nie zobaczyłem. A teraz taka kwestia. Jeden z napinaczy łańcucha rozrządu. Zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy nowym a starym. W starym tutaj był o-ring, a w nowym już nie ma miejsca na o-ring. Nie można nic tutaj dopasować. Mam ten o-ring nowy, ale no nie jestem w stanie go włożyć, także prawdopodobnie w tym nowym po prostu już się tego o-ringa nie montuje. Także taka na przykład różnica jest pomiędzy niektórymi elementami tego rozrządu. A jest to na pewno ten sam element. Przed przystąpieniem do prac należy ustawić wał korbowy w odpowiednią pozycję i zablokować go trzpieniem blokującym z zestawu blokad do rozrządu. Dobra, zaczynam od montażu ślizgów.
Najpierw zamontuję sobie ten ślisk, nasmarowałem sobie trochę te prowadnice. Cyk. I cyk. Następnie montuję sobie ten napinacz. Pierwszy. Przyłapię go sobie najpierw grzechotką. Nm ustawione i dokręcamy. Dobra. No i ok. Pięć Nm i 90 stopni. Osiągnęliśmy 5. I teraz 90. 45 Nm. Montaż napinacza i łańcucha napędzającego wałek balansujący i pompę. Ściągnąłem zębatkę, żeby sobie troszkę ułatwić montaż.
Trzeba pamiętać też o takim o-ringu, który jest tutaj na tym napinaczu, żeby on nam tam się nie podwinął lub nie spadł w momencie montażu.
Teraz dokręcamy śruby mocujące napinacz 9 Nm. Teraz będzie rzecz, którą dosyć ciężko zrobić, czyli będzie dokręcanie wałka balansującego w momencie naprężania łańcucha. Samemu jest to ciężko zrobić, ale będę starał się to jakoś pokazać. Napinamy łańcuch i w tym czasie dokręcamy śruby. Teraz montaż prawego napinacza, jeżeli sobie tak stoimy od tyłu. Dobra, mamy w końcu mniej więcej. Teraz już mogę sobie zamontować blokadę. Dokręcamy teraz napinacz 5 Nm. Dobra. I teraz każdą z tych śrub 90 stopni. Wkręcamy dwie śruby przytrzymujące zębatkę. Wkręcamy je tak, aby zębatka miała cały czas luz. Mogła swobodnie poruszać się tutaj, co widzimy. Pokażę Wam co do zasady, jak powinno się przykręcić tą zębatkę. Mając taki specjalny klucz z siłą 30 Nm, do tego są potrzebne dwie osoby. Naciągamy
zębatkę, a następnie kluczem dynamometrycznym łapiemy te dwie śruby 23 Nm. I tak to wygląda. Z drugą głowicą postępujemy analogicznie, jednakże siła naciągu zębatki jest inna, nie jest to 30 Nm, jest to 15 Nm, ale cała reszta jest identyczna, analogiczna. Wypadałoby zerknąć, bo się zbliżamy. Trzeba teraz w pierwszej kolejności zerknąć tutaj, kręcić blokadę. Najważniejszy test, jaki się robi po obrocie wałem i sprawdzenie, czy wszystko jest na znaki. W pierwszej kolejności wkręciłem blokadę do wału i po wkręceniu jej i prawidłowym zamontowaniu należy spróbować włożyć blokady wałków. Jeżeli się uda, to znaczy, że rozrząd został prawidłowo złożony. Jeżeli nie, trzeba zrobić korektę i regulację. Tutaj bez żadnych problemów udało się włożyć blokady, także rozrząd jest złożony prawidłowo. Przy ustawianiu rozrządem kręcimy zawsze i tylko i wyłącznie w kierunku pracy całego silnika, czyli w kierunku, w którym kręci się wał korbowy i wszystkie jego elementy. Nie kręcimy nigdy w przeciwnym kierunku. Nawet gdybyśmy się pomylili, przejechali pozycję, to jeżeli już niesamowicie potrzebujemy się cofnąć, to musimy się cofnąć o dużo więcej i później w kierunku pracy silnika znów podążać do miejsca blokady. To jest prawidłowa metoda. Kolejny komentarz to jest taki, że ja uważam, że przy wymianie rozrządu należy wymienić ślizgi, ponieważ te plastiki, tak jak widzieliście, potrafią się łamać, kruszyć i odpadać, więc jeżeli wymienicie tylko łańcuchy i napinacze, no jest to oczywiście rozwiązanie, natomiast ten koszt dodania tych 3 ślizgów nie jest tak niesamowicie powalający przy koszcie całej wymiany i uważam, że jest warto to zrobić. Tak zwana budżetowa wersja, czyli napinacze plus łańcuchy, to jest około 2000 zł, jeżeli kupujemy zestaw Febi. 2500 to jest ze wszystkimi ślizgami. No i z zębatkami, same części to jest około 5000. Tak jak mówiłem, no 2 zębatki po 800, zębatka na pompę oleju 650 i 3 zębatki po 100, nie? Czyli wychodzi mniej więcej za same zębatki około 2500 plus 2500 za całą resztę, czyli około 5000 za same części. To by był rozrząd na bogato zrobiony. To jest zestaw blokad, który używałem do składania tego rozrządu. Moim skromnym zdaniem amatorskim uważam, że nie powinno się podchodzić do składania rozrządu bez kompletu blokad. Aczkolwiek wiem, że mechanicy mają jakieś tam swoje metody w stylu wiertła i tak dalej. Natomiast jest jedna rzecz według mnie, której nie da się zastąpić wiertłami. To jest ten element, to jest blokada wału. I w moich doświadczeniach uważam, że choćby bez tego jednego elementu nie warto podchodzić do składania tego rozrządu. Można go naprawdę przestawić lub źle złożyć i niestety, ale w pracy silnika nie uda się tego poznać, a będą bardzo duże problemy z silnikiem. Ja tego osobiście sam doświadczyłem, mechanik złożył mi źle rozrząd, nie miał tej blokady i zaczął sobie składać rozrząd na znaki, na kreski.
Zrobił sobie kreskę na kole zamachowym, zrobił sobie kreskę na wałkach na górze. Prawie 3 miesiące nie miałem samochodu, bo jeździłem od warsztatu do warsztatu, nikt nie mógł ogarnąć, co się dzieje z tym samochodem. Łamało mi sprężyny zaworowe, łamało mi koniki, czyli dźwigienki zaworowe. I cuda się działy. No tam przelewało wtryskami. No, kombinacji diagnostyk to było tysiące na temat tego, co się dzieje, a finalnie po prostu rozrząd był przestawiony. No, także uważam, że przynajmniej bez tego nie warto w ogóle podchodzić. Nie jest to strasznie duży koszt, żeby kupić taki zestaw. To jest około 120 zł chyba. Także jeżeli macie zamiar wydać te kilka tysięcy złotych na rozrząd, na wymianę rozrządu, to polecam poszukać mechanika, który naprawdę podchodzi rozsądnie do tematu i ma przynajmniej choćby ten pin blokujący wał korbowy. Bo, no mówię, moim skromnym zdaniem wydaje mi się, że jest to dość istotne. Natomiast być może no tam mechanicy mają inne do tego podejście. Ale prawda jest też taka, że mało kto jest w stanie składać te rozrządy lub te silniki. Bardzo dużo osób myśli, że jest w stanie i potrafi, natomiast rzeczywiście tych, którzy potrafią, no nie ma za dużo. No dobra, dzięki, hej.